Cześć wszystkim, witamy serdecznie w naszym kolejnym słodkim kawałku. Teraz omówimy, słuchajcie, mąkę. Co z tą mąką? Czy każda się nada? Jaka jest według nas, dla nas najlepsza? Chociaż ja tutaj nic za bardzo dużo nie powiem, bo ja używałam 2 rodzajów mąk. Może Agnieszka znów tym razem nas oświeci i coś więcej nam powie. Zapraszamy. Aby tradycji stało się zadość, zaczynamy ode mnie. Jak zawsze. Ale tym razem dużo nie powiem, ponieważ ja mogę tylko powiedzieć tyle, że chyba przez 7 lat, że powiem szczerze, nie wiem ile ja już lat bloguję, ile lat właśnie piekę, ale tak już o 7-8 coś będzie, ale powiem wam, że przez tę większość czasu używałam tylko jednej mąki. To była taka niebieska mąka, powiem wam, bo widziałyście jak obserwowałyście, to była mąka Lubella. Ona mi się bardzo tak podobała, bo mi fajnie biszkopty wychodziły. Nie poczułam potrzeby żeby sprawdzenia innej mąki. Dopiero Agnieszka u Ciebie, jak mówiłaś mi o biszkopcie i mówiłaś, że Ty używasz innej mąki, to wtedy jak właśnie piekłam biszkopt z proporcji Agnieszki, to już czułam, że coś jest nie tak. I wtedy Agnieszka mi zasugerowała, żebym kupiła sobie inną mąkę. Kupiłam. Jak się dzisiaj okazało, kupiłam tą idealną, tą, którą używa Agnieszka. Nawet nie wiedziałam, nie pytałam się Agnieszki o markę wtedy, tylko powiedziałam, że mam inną mąkę kupić. I widziałam różnicę. Wtedy zauważyłam różnicę, że jednak ten biszkopt jest inny. Na Lubelli mi te biszkopty wychodziły takie właśnie mega puszyste. Że właśnie one takie wychodziły takie mega puszyste, ale przez to jak nasączałam, to właśnie czułam, że one są takie niestabilne. Na tej drugiej mące, którą tu widzicie, już nie będę, nasza nie będę krążyła, fajniejsze te biszkopty mi wychodziły, takie bardziej jakby treściwe, stabilniejsze, zupełnie inaczej nasączenie w tych... że jesteśmy krakowiankami. Ja z urodzenia, Magda jest adoptowaną krakowianką, no to używamy takiej naszej krakowskiej mąki. To też nie jest żadna reklama, to jest mąka ze smokiem. Z tego co wiem, niestety nie jest wszędzie dostępna, ale jeśli macie możliwość gdzieś zakupienia jej, uważam, że to jest jedna z najlepszych mąk. Naprawdę, to zaryzykuję to stwierdzenie, najlepsza mąka. Dla mnie to jest najlepsza mąka, takie opakowanie, które można kupić na pewno w naszej części kraju bez żadnego problemu. Nie wiem jak jest w Wielkopolsce, bo ja właśnie z Wielkopolski pochodzę, z okolic Poznania, ale powiem wam, że ja sobie przez mąkę zniszczyłam jeden wypiek. Pojechałam do rodzinnych stron, do mojej mamy i chciałam upiec takie ciasto bananowe. No mi idealnie wyszło, takie mięciutkie, o smaku takie właśnie bananowe. I moja mama kupiła mąkę i ona jej używa i wtedy powiem, pierwszy raz mi właśnie ciasto nie wyszło, było takie zbite, takie właśnie, no nie twarde. I później się okazało, że właśnie ja potem tą mąkę kupiłam dość dla siebie i robiłam na niej naleśniki. I wtedy zauważyłam się tą różnicę, że wtedy się zorientowałam, że właśnie to ciasto mi nie wyszło przez mąkę, bo naleśniki robione na przykład na Lubelli to wyszło takie delikatniejsze, a jak dałam to takie były właśnie takie mączne, bardzo takie, było czuć tą mąkę. Tak, no mąka mące nie jest równa, one są inne, nie wiem z czego, tutaj akurat się nie wykażę jakąś wybitną wiedzą, bo aż tego tematu tak bardzo nie zgłębiałam, natomiast one się różnią między sobą. Ja pamiętam jak kiedyś, a to akurat do domu kupiłam mąkę z jednego z takich bardziej popularnych dyskontów. Już jak ją otworzyłam, to już wiedziałam, że coś jest nie tak. Po pierwsze nie była biała, ona była taka szarawa. To nie była taka piękna biała mąka, tylko właśnie taka lekko szara i do czegokolwiek jej nie używałam, nie tylko do pieczenia, tylko też na przykład do zagęszczenia sosów, to ona naprawdę trzeba było jej dać bardzo dużo, bo ona tych sosów nie zagęszczała, mimo że mój mąż jest kucharzem, i tutaj wszystko powinno być, jak powiedział, że tak trzeba zrobić, to tak robiłam, to jednak ta mąka po prostu nie zagęszczała i też przy biszkopcie też się nie sprawdziła, więc ja jakby zostaję przy tej swojej mące. No ja mówię, my używamy tej ze smokiem, bo jest u nas dostępna, ale na pewno też w swoich, jeśli ktoś nie mieszka w okolicach Krakowa, na pewno też znajdzie jakąś fajną mąkę. Tych mąk jest naprawdę bardzo dużo, ale też warto jest testować różne, tak? Zanim złapiecie tą taką swoją idealną, no to trzeba ich kilka, jakby nie trzymać się jednej, jak nie jesteście do końca zadowoleni, to warto jest spróbować jakiejś innej. Ale teraz Agnieszka, powiedz mi jeszcze, bo tam mąką, ale są różne typy. Preferuję używanie mąki pszennej o typie 450. Jest to mąka tak zwana tortowa. Jest drobno zmielona i bardzo mocno oczyszczona. Stanowi dla mnie najlepszą bazę do wypieku lekkich biszkoptów. Dopuszczam użycie mąki krupczatkiej, czyli mąki typu 500. Jest to mąka grubiej zmielona niż tortowa, zawiera nieco więcej glutenu i znajduje u mnie zastosowanie głównie podczas wypieku kruchych ciast. Mąkę w typie 550 najczęściej używam do wypieków drożdżowych, ale w wyjątkowych przypadkach dopuszczam jej użycie do biszkoptu.
Wyższe typy mąk nie nadają się moim zdaniem do wykonania puszystych i delikatnych biszkoptów. Teraz Agnieszka, powiedz mi, przesiewasz czy nie przesiewasz? Bo ja przesiewam każdą mąkę. Nie wiem, tak się nauczyłam, tak robię. Wiem, że słyszałam, że osoby nie przesiewają, ale jakoś nie wiem, nadal przesiewam i... Czy ma jakiś wpływ właśnie? To znaczy tak, generalnie przesiewanie w głównej mierze powinno się odbyć po to, żeby sprawdzić, czy w mące nie ma czegoś niepożądanego. Dlatego, że no czasami na pewno część z Was się spotkała, na przykład mole bardzo często się zalęgną, albo jakieś robaczki, więc warto jest przesiać tą mąkę, żeby sprawdzić, czy tam nic nie ma. My przesiewamy sobie mąkę po tym, jak ona do nas przyjedzie. Czyli kiedy mamy dostawę, przesiewamy ją od razu, no bo jeśli do nas, do magazynu trafiłaby mąka, która jest nieprzesiana i niesprawdzona, a byłyby mole, no to one będą też w każdym innym produkcie. Więc to jest pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, czyli przesiać sobie mąkę. Potem ona jest pakowana do pojemników i ona sobie tam czeka i ja już przed samym dodawaniem do biszkoptu nie przesiewam. Niektórzy przesiewają, żeby jakby ją tak rozluźnić, tak? Ale to jest też kwestia tego typu, że kiedy ja mam tą mąkę już przesianą, sprawdzoną i ona jest szczelnie zamknięta i jest w pomieszczeniu, w którym nie ma bardzo dużej wilgotności, to jak ja sobie ten pojemnik otwieram, to mąka jest sucha, nie zbija się w grudki. Natomiast jeśli bym otworzyła ten pojemnik i zobaczyłabym grudki, czyli wiecie, że no nie jest taka sypka, tylko jest taka właśnie pozbijana, no to wtedy warto jest to przesiać, bo czasami te grudki mogą być, to od wilgoci się robi, mogą być na tyle twarde, że potem w biszkopcie Wam się... Ciężko przy mieszaniu. Dokładnie, przy mieszaniu Wam się nie rozbiją, no i potem podczas krojenia biszkoptów trzeba wyciągać kawałki mąki. Zdarzało się. Tak, mnie też się zdarzało, więc na to jakby trzeba tutaj uważać. Są osoby, które jeszcze stosują coś takiego jak podsuszanie mąki, czyli się wkłada do pieca piekarnika na taką temperaturę powiedzmy około 40 stopni, żeby ją przesuszyć, żeby wyszła z niej jakby wilgoć. Też niektórzy to stosują, ja nigdy tego nie stosowałam. Nie Chyba raz próbowałam, ale raz próbowałam dlatego, że zawilgła mi mąka, więc znalazłam ten sposób właśnie, że można ją podsuszyć troszeczkę i potem jej normalnie używać i była jak najbardziej w porządku. Natomiast jeśli jest dobrze przechowywana, no to jakby tego problemu nie ma. Natomiast jak robicie w domach, no to polecam przesiać sobie. Ja nie zawsze, znaczy mówię, przed samym robieniem biszkoptu ja nie przesiewam, nie jest mi to do niczego potrzebne, dla mnie to jest dodatkowa praca. Natomiast jeśli, powiem tak, w warunkach domowych lepiej sobie tą mąkę przesiać, zdecydowanie. Agnieszka, jeszcze takie jedno pytanie mam, ponieważ ja bardzo długo robiłam biszkopt z osobnych białek, ale też z dodatkiem mąki ziemniaczanej. Ty w jakimś szkoleniu sobie rozmawiałyśmy i powiedziałaś mi, dlaczego tej mąki nie używasz. Tak. To zaraz nam ładnie to objaśnię dziewczynom, dlaczego jej nie używasz, bo mam wrażenie, że jak ja mówię, to jest jakoś inaczej odbierane i no nie. To dziewczynom i chłopakom. O właśnie. Tak, dziewczynom i chłopakom wyjaśnię. Ja nie używam mąki ziemniaczanej, nie używam do biszkoptów ani mąki, ani skrobi ziemniaczanej. Ja robię biszkopty tylko i wyłącznie na mące pszennej. Natomiast nie widzę nic złego, jeśli ktoś chce sobie dodać mąki ziemniaczanej czy skrobi ziemniaczanej, jak najbardziej może i te biszkopty też wychodzą i też są spoko. Natomiast dla mnie jakby mój smak i to, jak ja sobie wyobrażam biszkopt, no tutaj ten dodatek mąki czy skrobi ziemniaczanej powoduje, że to ciasto jest dla mnie bardziej kruche, tak, bardziej się kruszy podczas krojenia, jest takie bardziej sypkie. Mój biszkopt z moich proporcji jest takim biszkoptem, który jest fajny, zwarty, mimo wszystko puszysty, tak. ale bardziej taki zwarty i on jest taki sam w sobie wilgotny dosyć. Tak, to zauważyłam w ogóle, jak właśnie zaczęłam ten Twój biszkopt piec bez mąki właśnie ziemniaczanej, to że właśnie on nie jest taki sypki, taki kruchy. Tak. I są różne przepisy na te biszkopty z mąką ziemniaczaną, to bardziej polecamy tam, gdzie jest ta mniejsza ilość tej mąki ziemniaczanej. Tak, są różne proporcje. Ja sama zauważyłam, że jak dawałam tej mąki mniej, to już lepszy ten biszkopt wyrastał, nie był się taki kruchy. Więc bo często dziewczyny się pytają, że im tak się kruszą te biszkopty. No właśnie to może być to jeden powód, że mąka ziemniaczana, której dajecie dosyć dużo proporcji do tej drugiej mąki. Tak, jakby ta mąka tak trochę wysusza nam trochę to ciasto i ono jest właśnie takie bardziej kruche. Mnie nie do końca odpowiada. Ja też swego czasu robiłam, bo jak wszedł taki jeden z pierwszych przepisów, w którym była właśnie mąka ziemniaczana i zaczęłam ją stosować, to jakby ten nasz biszkopt, ten biszkopt, który piekłam, on był, wiedziałam, że jakby było zawsze podkreślane, że
ten biszkopt nigdy nie zapadnie, zawsze wyjdzie, że będzie taki idealny. Ja bardzo długo piekłam te swoje zwykłe biszkopty, ale potem się to pojawiło w tej przestrzeni internetowej i po kilku latach już robienia to stwierdziłam, że spróbuję i przez jakiś moment je robiłam, ale ja miałam z nimi bardzo dużo problemów. One faktycznie nie opadały, bo tak naprawdę ten biszkopt, ta nasza skrobia, ta mąka działa w taki sposób, bo mąka i skrobia to są dwa różne produkty, ale generalnie tutaj działają bardzo podobnie. Jakby powoduje takie zagęszczenie tego ciasta i to na pewno nam wyrośnie, jeśli te proporcje będą ok, wyrośnie sobie i będzie fajny biszkopt. Natomiast mnie to jakby samo to, że się to kruszyło, to było jedno, ale dwa, że miałam ogromny problem z nasączaniem tego biszkoptu. Że w moim biszkopcie jest tak, że jak w kilku miejscach, niekoniecznie po całości, tylko w kilku miejscach sobie nasączę, to jak ten nasz tort leżakuje sobie w lodówce, jest przełożony i tak dalej, to ten nasącz się fajnie po tym biszkopcie rozchodzi, czyli nie zostaje w tym jednym miejscu. Natomiast przy biszkopcie z mąką ziemniaczaną, czy ze skrobiem ziemniaczanym miałam tak, że jak dałam nasącz w jednym miejscu, to on już tam zostawał. On się nie przesuwał w inne miejsca i miałam tak, że miałam w jednym miejscu biszkopt był suchy, a w drugim był nasączony. Dlatego ja z tej mąki zrezygnowałam. Niektórzy wolą taki biszkopt i jak najbardziej ok, jeśli Wam pasuje, ale jeśli od początku pieczecie taki właśnie biszkopt z mąką albo ze skrobią, to zapraszam Was na bloga Magdy, tam jest ten przepis. Damy link. Tak, damy link. Będzie link w opisie. Spróbujcie sobie, bo być może będzie Wam bardziej pasował. Ja osobiście wolę bez tej mąki ziemniaczanej, poza tym to jest dodatkowa praca, ja się nie lubię przemęczać. Dodatkowy pojemnik w szafie na mąkę ziemniaczaną, tak, której dokładnie. Potem trzeba, nie używam. Tak, dokładnie. Trzeba też przesiać, tak, żeby ona się ze sobą dobrze połączyła. Czasami niektórzy mówią, że nawet 2 razy trzeba przesiać, żeby faktycznie dobrze się połączyła, więc dla mnie to za dużo roboty, więc ja tej mąki nie dodaję, piekę tylko i wyłącznie na pszennej. Agnieszka, a powiedz mi coś o pieczeniu na mące bezglutenowej. Dosyć dużo pytań, żebym zaczęła robić przepisy biszkopty na mące bezglutenowej. Powiem Wam szczerze, ja w domu nie mam nikogo z takimi problemami, żeby musiała takie biszkopty piec. Wiem, tylko słyszałam, że te biszkopty mają zupełnie inną strukturę, że właśnie często nie wyrastają pięknie, tylko takie troszeczkę jakby zapadnięte lekko. Ale też jest ten problem, bo tak słyszałam o tym, że że nie powinniśmy osoby, które robią za zamówienie, że jak pieczesz zwykłe torty na zwykłej mące, nie powinnaś w ogóle się jakby brać za wypieki bezglutenowe. Słuchajcie, tak, ja generalnie nie mam żadnego doświadczenia w bezglutenowych. Ja gluten, laktoza, wszystko, tak? Więc jakby w ogóle nie mam tego doświadczenia z takimi rzeczami, więc tutaj też niestety Twoim obserwatorkom nie pomogę, bo się na tym nie znam, ale zakładam, że internet jest pełen ludzi, którzy się na tym znają, bo to jest taka specyficzna grupa, która bardzo musi o to dbać. Jeśli ktoś ma celiakię na przykład, tak, to są na pewno takie fora, są na pewno takie blogi, więc znajdziecie. Są takie dziewczyny, które robią takie torty, bo gdzieś mi się przewija, ale niestety nie zapisuję sobie i... Natomiast jeśli pytasz mnie o to, czy można w pracowni robić i takie wypieki, to słuchajcie, jeśli przychodzi do mnie klient, który mówi, że chciałby zamówić wypiek bezglutenowy, to ja od razu mówię, że nie ma takiej możliwości, ponieważ ja go nie mogę oznaczyć jako bezglutenowy. To nie jest tak, że my sobie po prostu możemy powiedzieć, piekąc normalne biszkopty i upieczemy sobie bezglutenowy, że możemy powiedzieć, że tam nie ma glutenu. Bardzo prawdopodobne, jestem w stanie prawie ze 100% pewnością powiedzieć, że jeśli w tej samej kuchni robicie normalne wypieki glutenowe, to tutaj jak upieczecie jeden bezglutenowy, on na pewno w sobie ma gluten. I teraz, jeśli ktoś po prostu jest na diecie bezglutenowej, bo tak słabiej ten gluten toleruje, lepiej się czuje, jak nie ma tego glutenu i tam w środku będzie odrobinka glutenu, troszkę, to jemu się nic nie stanie. Tak? Natomiast jeśli ktoś cierpi na celiakię na przykład, ma jakieś poważne problemy, no to nawet taka odrobina tego glutenu może spowodować u niego jakieś niepożądane reakcje. Dlatego ja nigdy bym się nie zdecydowała na robienie takich wypieków u siebie. Zresztą też tak jest w przepisach generalnie, że żeby faktycznie mieć kuchnię bezglutenową, robić coś dla kogoś, sprzedawać i móc oznaczać tym takim znaczkiem, kłosem przekreślonym, to trzeba spełnić określone warunki. To nie jest takie proste, że my możemy sobie robić jedno i drugie. Więc tak jak mówię, jeśli ktoś po prostu nie toleruje glutenu, ale jak zje trochę, to mu się nic nie dzieje, to jeszcze by to jakby przeszło. Natomiast jeśli miałoby to być faktycznie bezglutenowe i mielibyście powiedzieć o tym, to jest bezglutenowy tort, to jeśli robicie zwykłe, to na pewno ten gluten jest. On jest niestety wtedy wszędzie. Jeśli są, ja kiedyś miałam przyjemność być w takim miejscu, gdzie
są robione nie tylko torty, ale również ciastka bezglutenowe. Tam wszystko jest sterylne, tak? W sensie takim, że tam absolutnie nie można wejść z niczym glutenowym. Tam wszystko jest podporządkowane tylko wyrobom bezglutenowym. Tam nie spotkacie nawet zamkniętej takiej mąki, bo jej po prostu tam być nie może. Tam jest tylko i wyłącznie są rzeczy bezglutenowe. To są też ludzie, którzy zajmują się, jakby sami nie jedzą glutenu, więc oni sobie zdają sprawę, jedna z tych osób cierpi na celiakię, więc jakby wie, czym to grozi i bardzo poważnie do tego podchodzi, a niestety też nawet można w wielu miejscach w internecie znaleźć, czasami były takie afery, tak, że gdzieś ktoś coś robił niby bezglutenowego, a okazywało się, że jednak tam był gluten i potem te certyfikaty były odbierane i tak dalej. To była jakaś niewielka ilość, ale no nie wolno tego robić, więc ja się w ogóle tym nie zajmuję. I tak się przestrzegamy dziewczyny, bo ja na grupach widzę, tak należę do kilku grup i tak mi się te posty przewijają, że często pytacie, jak o przepisy na biszkopty bezglutenowe, bo musicie zrobić dla osoby właśnie, która nie może jeść glutenu, a waszego opisu wynika, że wy robicie normalnie wypieki z glutenem, więc no, trzeba się to zastanowić, czy trzeba się, trzeba się dowiedzieć, na czym polega problem z glutenem. Jeśli, tak jak mówię, ta osoba nie je glutenu z wyboru, czyli po prostu, no niektórzy lepiej się czują, jak nie jedzą takich rzeczy na mące, która zawiera gluten, no to wtedy jakby jest troszeczkę inna rozmowa i wtedy można powiedzieć, robię wypieki normalne, tradycyjne, mogę upiec taki biszkopt na mące bezglutenowej, ale sam produkt nie będzie bezglutenowy i jest wtedy ok. Ale nie można powiedzieć takiej osobie, tak, nie ma problemu, nie będzie glutenu, bo on tam będzie. Więc żebyście też na siebie trochę takiego nie sprowadzili z jakiegoś nieszczęścia, bo jeśli faktycznie ktoś, kto ma celiakię, zje coś takiego, no to mogą się stać naprawdę bardzo takie przykre rzeczy, które będą miały jeszcze bardziej przykre konsekwencje. Podchodźcie do tego odpowiedzialnie. Jeśli deklarujecie, że coś jest bezglutenowe, to w waszej kuchni nie może być glutenu. Zatem tym poważnym akcentem, ale bardzo ważnym, istotnym, kończymy nasz dzisiejszy słodki kawałek. Zapraszamy Was, słuchajcie, do komentowania. Dajcie nam znać, czy właśnie taka wiedza przekazywana w ten sposób Wam się podoba. Szerzcie to dalej, przekazujcie innym, bo mi się wydaje, że ten temat bezglutenowej mąki to jest bardzo ważny. Będziemy bardzo wdzięczne. No i zapraszamy do kolejnego odcinka. Pa! Pa!